nie stać mnie, nie zasługuję, nie mam, nie należy mi się. Właśnie utrwalanie, że tego miliona nie mogę mieć. W głowie jej siedzi, że ona tych obrazów nie jest w stanie sprzedać. I ona na nich nie będzie zarabiała. Jak jest takie jest przekonanie, no to nie zarobi. To jest bariera energetyczna, on nie może wejść w tę przestrzeń. Słuchajcie, mam dla was dobrą wiadomość. Milionerzy i miliarderzy też mają problemy. Jedyną barierą, jaka istnieje, jest tu. Słuchajcie, lenistwo to wymówka, brak pieniędzy to wymówka. Nie ruszamy się z miejsca, bo nie mam pieniędzy, nie chce mi się, nie mam czasu. Tylko kolejny ból głowy na przykład. Że ktoś płaci pół, a drugie pół i sobie razem zobaczymy. To robicie sobie dużą krzywdę. Zawsze zaczynamy od tego poczucia zasługiwania, poczucia bycia wartościowym. Wszystkie problemy w firmie, w organizacji, w relacjach waszych z dziećmi, z partnerami, wszystkie mają początek i koniec tutaj, w was. Za darmo, bo to jest bardzo dobry koncept za darmo. Słuchajcie, ja spędziłem 3 dni będąc na szkoleniu. Nie było to szkolenie duchowe, ale było to szkolenie dla osób, można powiedzieć, nieprzeciętnie bogatych. Większość osób, które było na tym szkoleniu, zarabiają dziesiątki, niektórzy nawet setki milionów złotych rocznie. Więc przebywanie w takim towarzystwie dla mnie było też taką nie tyle inspiracją, co ciekawym doświadczeniem. I chłonięciem energii też. No to na pewno, to na pewno, aczkolwiek ciekawy jest punkt widzenia takich osób. No bo na co dzień nie mamy możliwości aż przebywać w takim gronie, gdzie wymieniają się swoimi doświadczeniami, konsultują różne sprawy w swoim gronie, aczkolwiek w dalszym ciągu gdzieś tam borykają się z różnymi problemami. Tam taka kwestia jak na przykład za darmo nie istnieje, bo oni wiedzą, że pieniądze to są tylko zasoby, to nie jest cel, do którego się dąży na tych najwyższych szczeblach. Tam pieniądz sam w sobie nie jest celem, pieniądz jest wypadkową, tam się tworzy idee, realizuje się fantazje, tworzy się ogromne projekty. Wartość, zmienia się życia innych ludzi, zupełnie inaczej się tam się patrzymy tworzy, innymi kategoriami. edukuje się innych, różne rzeczy się tworzy, ale te pieniądze to jest tylko gdzieś tam element dodany. Słuchajcie, to jest tak, że bo to nie chodzi o to, że świadomość prosperująca to nie wiąże się tylko z pieniędzmi. To wiąże się z widzeniem możliwości. Przede wszystkim z widzeniem okazji różnych. Tak, świadomość prosperująca nie patrzy na pieniądze prawie w ogóle, ja bym powiedziała. Nie od tego się zaczyna. Zaczyna się od wizji, idei, pragnienia, pasji, tego, żeby coś zmienić albo komuś pomóc, czyli to, co mówiliśmy, jak mogę Ci służyć. Nie ma, słuchajcie, jak czytacie różne biografie, tak, czy Jobsa, czy Elona Muska, czy kogokolwiek innego, to ci ludzie często w ogóle nie mieli żadnych pieniędzy, ale mieli wizję, pasję. I to nie są osoby, które zadają pytanie na przykład, dlaczego coś tyle kosztuje, albo dlaczego ja muszę za to płacić, albo dlaczego coś jest drogie. Słuchajcie, każdego czas jest cenny. Wy też idziecie do pracy, tak, i za tę pracę otrzymujecie zapłatę. Każdy, kto idzie do pracy, otrzymuje zapłatę. No chyba że są jakieś tam wyjątki, tak, ale to są takie już trudniejsze tematy podświadomościowe. Gdzieś tam jest duża blokada na te pieniądze. Ale czas, tak samo jak pieniądz, jest zasobem i możemy się wymieniać. Idziemy do sklepu, wymieniamy chleb na pieniądze. Idziemy na przykład do organizacji charytatywnej, wymieniamy czas na przygotowanie posiłku dla kogoś, kto tego posiłku nie ma i tak dalej. To są tylko zasoby, którymi manewrujemy. I świadomość prosperująca patrzy na wszystko jak na zasoby, więc absolutnie nie utożsamia pieniędzy z pieniędzmi, bo zasób zawsze się znajdzie wtedy, kiedy jest idea i ta idea służy innym ludziom. Te wszystkie idee, które widzicie wokół siebie dzisiaj, one rozwiązują problemy i zaspokajają potrzeby naprawdę ogromnej liczbie osób, prawda? I one z czasem przynoszą pieniądze i jako kolejny zasób. Ale nie tylko przynoszą pieniądze, często przynoszą też czas, często przynoszą podróżowanie, często przynoszą rozwijanie kolejnych idei i tak dalej, i tak dalej. Więc pieniądze to jest zasób, tak jak chleb, tak jak woda, tak jak powietrze. Ile jest powietrza na świecie?
tyle, ile potrzebujesz na ten moment. Tak Pieniędzy samo jest z tyle każdym samo. innym, tyle samo jest. Więc świadomość prosperująca absolutnie nie patrzy na pieniądze jak albo na coś złego, że to często gdzieś tam można przeczytać w internecie, tak, że pieniądze są złe, że jak duchowość to nie powinno tam być pieniędzy, albo że są dziełem szatana i tak dalej. Nie, pieniądz to pieniądz, kropka. Jabłko to jabłko, woda to woda, tyle. Nie zastanawiamy się nad tym, czym jest woda, prawda? Woda ma energię, pieniądz ma energię i to jest ta sama energia, kochani, tylko my nadajemy znaczenie i wykorzystujemy w różnych sytuacjach. Istnieją ludzie, którzy porzucili pieniądz, żyją sobie w lesie i mają się doskonale i się rozwijają, tak? Ale pomyśl zawsze o sobie, jak ty idziesz do pracy, to co ty o tej pracy myślisz? Czy chodzisz tam tylko po to, żeby zarobić pieniądze? Czy jest tam coś jeszcze innego? Bo jeżeli naszym głównym patrzeniem jest na pieniądz, na to, że coś kosztuje albo że coś jest drogie, to nie mamy tej świadomości prosperującej, tylko mamy tę świadomość ubóstwa, bo czujemy, że ten zasób akurat jest najważniejszy w naszym życiu. I oczywiście możemy teraz powiedzieć, no tak, ale są podatki, trzeba je płacić, za jedzenie trzeba płacić, że kredyty ludzie biorą i tak dalej, i tak dalej. Jasne, ale to w ogóle może Ciebie nie dotyczyć pod warunkiem, że przejdziesz w tę przestrzeń prosperującą. Czyli będziesz patrzeć na wszystko jak na taką samą energię, będziesz się uczyć odkrywać tę prawdę w sobie, która już jest, ale jeszcze nie nauczyłeś się do niej docierać. I jeśli to potrafisz, to wtedy wszystkie zasoby, które są Ci potrzebne, do Ciebie przychodzą. Tak to działa i to jest jedyna droga, kochani. I to też jest praca do wykonania. Świadomość prosperująca widzi możliwości, świadomość ubóstwa widzi problemy. Tam, gdzie świadomość prosperująca wchodzi i mówi, kurczę, mogę coś tutaj stworzyć, to świadomość ubóstwa powie, jak mogę tutaj nie stracić na przykład. To są zgoła inne podejścia, aczkolwiek tylko jedno gwarantuje nam to, co tak naprawdę potrzebujemy, gwarantuje nam to, w jakimś stopniu to spełnienie. Tym bardziej tylko ta świadomość prosperująca pozwala nam realizować ten swój prawdziwy potencjał. Bo każdy ma potencjał nieograniczony, każdy z was. Czy ma teraz złotówkę w portfelu, czy ma długu na 200 000, czy ma 1 000 000 złotych na koncie, na plusie. Nie ma to znaczenia. W każdym momencie możemy wszystko zmienić poprzez przestawienie tego naszego, poprzez przestawienie i zmianę punktu patrzenia na rzeczy. I właśnie poprzez przejście z tej świadomości ubóstwa na świadomość prosperującą, bo mówiliśmy teraz o świadomości prosperującej, ale czym w takim razie się świadomość ubóstwa charakteryzuje? Napiszcie, jak wam się wydaje, jak wygląda świadomość ubóstwa, jak wygląda życie takiego człowieka i jak wyglądają przede wszystkim jego przekonania, bo to jest najważniejsze. Jakie może mieć przekonanie? Możecie jedno wrzucić, nie musicie pisać tutaj teraz referatu. Tak, dokładnie. Jeden wyraz, czy nam się kojarzy, bo to są kwestie z przekonań. Osoba, która ma prosperujące przekonania, no to ma całkiem inny zestaw niż osoba, która ma świadomość ubóstwa. Pieniądze są złe, między innymi. Tak, ale pieniądze nie rosną na drzewach. Słyszeliście coś takiego w dzieciństwie? Albo pieniądze to problem. Dużo osób podświadomie, mimo że chce mieć pieniądze, to ma gdzieś tam wmontowane podświadome przekonania, że pieniądze są tylko problemem. Jak będę miała za dużo, to będę miała większy problem. Patrycja Fani napisała, jakbym miała pieniądze, to. Często tak jest. Ja często w domu też słyszałam, jakbym wygrała 1 000 000 w totka, to. Albo co sobie kupisz, jak wygrasz 1 000 000 w totka, nie? Więc to jest takie właśnie utrwalanie, że tego 1 000 000 nie mogę mieć. Prawda? I pamiętajcie, właśnie to jest to. I to jest to, co wszystko drożeje. To jest to, co teraz mamy naokoło. To mamy piękny przykład, co my chcemy zasilić. Chcemy zasilić inflacja 10%. Kredyty drogie, stopy procentowe rosną, prąd razy 4, gaz razy 4, nie ma pieniędzy. To jest ogólna narracja i macie dwa wyjścia. Wejść w tą narrację i zasilać ją i mówić, kurczę, to muszę w takim razie trzymać pieniądze na czarną godzinę. A pamiętajcie, że jak trzymacie pieniądze na czarną godzinę, to czarna godzina nadejdzie. Nadejdzie, bo nie może być inaczej, bo to jest samospełniająca się przepowiednia.
Natomiast co tu jeszcze jest? No nie jednak, stać mnie. O, to też jest takie powszechne zdanie. No. Tu Dominika pisze bardzo ważną rzecz. No jednak ma znaczenie, czy mam 1 000 000 czy złotówkę. Jasne, że ma. Dla ciebie. Bo to zdanie tłumaczy. Dla mnie ma znaczenie i to jest właśnie, to nie jest łatwe, ale to jest proste, można powiedzieć. Czyli nadając znaczenie takim rzeczom, że ta złotówka w rzeczywistości różni się od tego miliona, że 1 000 000 jest w ogóle nieosiągalne, bo powiesz, ale no co mi gadasz, jak ja widzę, że ja mam złotówkę i ja muszę teraz zapłacić, mam tu rachunki do zapłacenia, to jak ja mam żyć? Ale pamiętajcie, że dopóki będziecie się skupiali się na tych rachunkach i nawiązaniu końca z końcem, to nie wyjdziecie z tej świadomości ubóstwa, z tej mentalności takiej. Żeby mieć inne rezultaty, trzeba robić inaczej. Ja wybrałem się między innymi na to weekendowe szkolenie właśnie z tego powodu, żeby zobaczyć, jak myślą ludzie, którzy mają praktycznie, można powiedzieć, nieograniczone zasoby. Do końca się, nie tyle, że się zastanawiałem, ale we wtorek zdecydowałem, że wezmę udział w tym szkoleniu. W środę zapłaciłem, w piątek już na nich byłem od rana. Próg wejścia nie jest niski, bo próg wejścia na takie szkolenie to jest blisko 60 000 złotych. Aczkolwiek pamiętajcie, co jest dla was ważniejsze, wasz rozwój czy pieniądze, które w każdy sposób można zarobić. W dzisiejszych czasach zarobić pieniądze To jest najprostsza rzecz na świecie. to naprawdę nie jest nic Najprostsza. skomplikowane. Nie jest, mając do dyspozycji kamerkę, komputer, cokolwiek, można robić cokolwiek. Ostatnio była też fajny przykład na naszej grupie. Dziewczyna napisała właśnie, pamiętacie, napisała o swoim problemie dużym, tam bardzo wiele komentarzy się posypało, takich wspierających. Nie pamiętam, czego dokładnie ten problem dotyczył, aczkolwiek, wiem, dziewczyna nie pracuje, mąż ma do niej pretensje, że ona nie zarabia, mimo że siedzi w domu, zajmuje się dzieckiem, ale że tylko on przynosi pieniądze do domu, a ona nie. Okej. Ale co ona robi? Ona maluje obrazy. I 10 tam osób, może nie 10, może 50 osób jej pisze, to weź te obrazy wystaw. Ona mówi, ale gdzieś tam próbowałem i nie wyszło. I ktoś mówi, pokaż te obrazy. I wrzuca te obrazy, przepiękne obrazy, przepiękne. W głowie jej siedzi, że ona tych obrazów nie jest w stanie sprzedać. I ona na nich nie będzie zarabiała. I jak jest takie jest przekonanie, no to nie zarobi, no bo i będą leżały. Klient nie może podejść, Nie może, bo to jest bariera energetyczna, on nie może wejść w tę przestrzeń. Tworzysz w WordPressie za darmo, czy jakieś, słuchajcie, wchodzicie, jest tyle narzędzi darmowych w internecie, żeby stworzyć sobie prostą stronę, zrobić zdjęcia telefonem, każdy ma. I jak nie masz zdjęcia, nie masz telefonu z aparatem, to poproś kogokolwiek w domu, na pewno ma. Dziecka poproś, na pewno ma telefon z aparatem. Robisz zdjęcia, wstawiasz, wystawiasz, robisz nawet, możesz zrobić licytację, jak nie wiesz ceny, to wystaw licytację od 100, 200, Albo 500 Allegro, zł. nie? OLX, Allegro. przecież są takie platformy dzisiaj. Ale wiecie co? Bo jedyną barierą co jest? Nie każdy ma dar talentu. Każdy ma. Dominika, a ty jesteś u nas na warsztatach? Nie jest. Nie. Nie jest, Chciałam Dominika. powiedzieć, to przerobimy. Jedyną barierą, jaka istnieje, jest tu. Tu. To jest jedyna. Znaczy tu, dobrze, tu. To jest jedyna bariera. Absolutnie jedyna. Jesteśmy- nie ma takiej w sensie- rzeczy, której się nie da stworzyć, nie ma takiej rzeczy, której nie można zrobić. Ktoś tam napisał Elon Musk, nawet jak mu nie wyjdzie, to idzie dalej. Ale on ma 3 takie kluczowe rzeczy, my się nimi jutro będziemy zajmować, 3 takie kluczowe czynniki, które są niezbędne do tego, żeby zawsze osiągnąć sukces. Słuchajcie, lenistwo to wymówka, brak pieniędzy to wymówka, zawsze. To wymówki, które utrzymują status quo, czyli nie ruszamy się z miejsca, bo nie mam pieniędzy, nie chce mi się, O. a najlepsze jest, znaczy to jest na pierwszym miejscu pieniądze, na drugim brak czasu. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Rozmawialiśmy teraz na szkoleniu o braku czasu. Ja może też ten temat jest fajny, to jest ciekawy temat zarządzania czasem, bo tam był taki panel o zarządzaniu czasem. Ile czasu tracimy? Wy zresztą dobrze wiecie, są teraz już aplikacje, które monitorują wasz czas spędzony przed social media i tak dalej, scrollowanie Facebooka. Słuchajcie,
jedna sekunda na Facebooku, jak na przykład pracujecie i otworzycie Facebooka na sekundę, wasz mózg potrzebuje 23 minut, żeby wrócić do tej koncentracji sprzed. Jeszcze pamiętam, jak studiowałam te kilkanaście lat temu, to mówiło się o 15 minutach, tak to wyliczali, ale dzisiaj jest coraz więcej bodźców zewnętrznych i ten umysł potrzebuje jeszcze większego skupienia, nie? Bo jest jeszcze bardziej rozpraszany. Więc zobaczcie, jak to rośnie, nie? Z 15 na 23 minuty i to w zakresie po prostu kilku czy kilkunastu lat, że to jest niesamowite. Tutaj było, co do tych talentów. Słuchajcie, każdy jest unikalny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Dysponujecie całą kopalnią talentów. Wy jesteście chodzącym talentem. Tak. Wy jesteście. Musicie, dopóki sobie nie uświadomicie, że talenty nie są na zewnątrz, tylko są wewnątrz. Dopóki sobie nie uświadomicie, że szczęście nie jest na zewnątrz, tylko jest wewnątrz. Dopóki nie przestaniecie szukać na zewnątrz, a będziecie mieli to, bo na razie to większość osób to musi brać na wiarę. On coś mówi, to ja mu może uwierzę. Ale to nie o to chodzi. To nie chodzi o wiarę, to chodzi o wiedzenie. A ta wiedza to jest klucz, bo wiara to jest, możecie wierzyć, że wyjdziecie jutro do pracy i akurat wiatr nie zawieje i nie przewróci na was drzewa. No to jest wiara. Ale wiedza to jest coś dużo głębszego, to jest ta pewność, że wiecie tak, że tak jest. Ale wiedza dopiero przychodzi z doświadczeniem. Musicie coś przeżyć, musicie to poczuć, wtedy wiara staje się wiedzą. Informacja staje się doświadczeniem. Chyba że to jest taka wiedza, że mi się na pewno nie uda, bo mi się już nie udało, prawda? Jeżeli chodzi o tę świadomość prosperującą. Jedynym czynnikiem, który nie pozwala nam tam wejść, jest nasz umysł i przekonania. Przekonania dotyczące własnej wartości. I to są przekonania związane z akceptacją siebie. Jeżeli nie akceptujemy w pełni siebie, to nie poczujemy, że zasługujemy, nie poczujemy, że możemy, nie poczujemy, że jesteśmy wartościowi. I tylko to nas ogranicza. Jak to mamy przerobione, czyli tą akceptację siebie, to o wiele łatwiej jest wszędzie indziej. Oczywiście wymaga wszystko dalej pracy, tak? Bo jak idziemy, rozwijamy na przykład swój biznes albo szukamy pracy, to wchodząc w tę nową rolę, oczywiście uczymy się, rozwijamy i tak dalej, ale jest nam dużo, dużo łatwiej, bo nie ma takiego podświadomego, czyli takiego cichego, gadającego umysłu, który mówi: nie nadajesz się, nie wyjdzie ci. I tylko to jest jedyny czynnik. Bez względu na to, ile masz pieniędzy, czy właśnie 1 złotówka, czy 1 000 000 złotych, jeżeli masz takiego gderacza, że nie zasługujesz, a ty tego nie słyszysz, bo to jest podświadomie, to nie wejdziesz w tę świadomość prosperującą. Więc zawsze zaczynamy od siebie, to co mówimy, zawsze zaczynamy od tego poczucia zasługiwania, poczucia bycia wartościowym, czucia się docenionym, lubienia siebie, lubienia wszystkiego w siebie i wtedy wchodzimy w tę przestrzeń takiego dobrobytu, dobrostanu czy prosperity. Inaczej się nie da. Więc jeżeli dzisiaj, słuchajcie, jeżeli dzisiaj patrzycie z takim... Mogę to włączyć jeszcze? Tak. Jeżeli dzisiaj patrzycie na pieniądze na zasadzie ma to znaczenie, czy jestem biedny, czy bogaty, w ogóle same takie słowa biedny, bogaty, nie? Albo ma to znaczenie, jakie są rachunki, już same słowa rachunki, ma to znaczenie, czy rząd chce mi wyssać kolejny ZUS, czy nie, już same te słowa, one świadczą o tym, że jesteśmy w tej przestrzeni jeszcze nieprosperującej, w tej przestrzeni ubóstwa. I pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest właśnie, gdzie ja siebie nie akceptuję i z tym pracować, bo bez tego się nie da przejść, bo to jest taka blokada, której się nie da przeskoczyć i trzeba tę blokadę ściągnąć i wtedy nam jest łatwiej. Te pieniądze same przychodzą po prostu. Jakkolwiek to teraz brzmi absurdalnie, ale tak się dzieje. Słuchajcie, mam dla was dobrą wiadomość. Milionerzy i miliarderzy też mają problemy. Też mają, oni nie są sfokusowani w większości lub w dużej części na rozwoju duchowym, bo oni w pierwszej kolejności, tak jakby zostali nauczeni, stawiają na te umiejętności twarde, czyli praca i tak dalej. Tak, najwięksi, miliarder to ale to się zmienia, bo w tej akurat grupie, w której ja byłem,
bardzo dużo świadomych osób, takich, z którymi można swobodnie, tak jak dzisiaj rozmawiam z wami, tak też z nimi rozmawiałem, z wieloma osobami, jeżeli tu są akurat może, bo parę osób dołączyło do naszej grupy, Jak miło. to witamy serdecznie. I uciekło mi, ale nieważne. Oni też, wrócę do tego tematu, oni też mają problemy. Każdy ma jakieś problemy. Nie ma ludzi, którzy nie mają z czymś problemów. I to są proste schematy, bo to jest zawsze. Wszystkie problemy w firmie, w organizacji, w relacjach waszych z dziećmi, z partnerami, w waszej pracy, gdziekolwiek. Wszystkie mają początek i koniec tutaj. W was. I jak je tutaj znajdziecie, to je tutaj też zakończycie. Bo to nie jest nigdy na zewnątrz. Nie pieniądze, nie ten idealny partner, którego sobie zmanifestuję i on da mi to szczęście i wtedy będę już spełniona i będę miała wszystko. Nie. To jak pieniądze. Jakbyście teraz dostali, no dobra, nie będę wymyślał z kwotami. Miliard. To jutro obudzicie się i wasz dzień będzie wyglądał prawdopodobnie tak samo. Zresztą te Tylko słynne... kolejny ból głowy na przykład, nie? Jeżeli nie mamy Problem, tylko problem. Tak, jeżeli nie a jak mamy się ktoś dowie, tego... a jak ktoś się dowie, że mam miliard i mnie ukradną, albo porwą. Albo porwią, nieważne, ale tak jest. Zresztą te badania nie są na wyrost, które mówią, że większość osób, które wygrały na loteriach bardzo duże pieniądze, w przeciągu kilku lat wraca do punktu wyjściowego. Albo zadłużają się. Bo świadomość ubóststwa i mówicie, ale jak to wygrał? To jak? To będzie Nie świadomość ubóstwa, świadomość głupi, ubóstwa, ale tak, wygrał? No wygrał. Miał tą szansę, żeby zostało mu udowodnione, że pieniądze szczęścia nie dają. Aczkolwiek to czasami niewiele zmienia, ale to pokazuje, że świadomość ubóstwa, dopóki nie zmienimy naszego sposobu patrzenia, naszego mindsetu, to możemy dostać każdą ilość pieniędzy i każda ilość pieniędzy od nas odejdzie. Mamy to przekonanie takie wbite, że jak zarobił, to znaczy, że ukradł. Tak nie jest. To jest kwestia innego patrzenia na świat, bo ostatecznie pamiętajcie, że jedyną osobą, która powstrzymuje was przed doświadczeniem nieograniczonej ilości pieniędzy, nieograniczonej ilości bogactwa, szczęścia, spełnienia, czegokolwiek, czego tylko pragniecie, jesteście wy sami. To wy postawiliście duże bariery i ściany wokół wszystkiego i te rzeczy nie mogą do was dotrzeć, mimo że są. One są obok was. Dotykacie je ręką, ale nie widzicie ich i nie czujecie, bo mówicie, ale ja nie mam tych pieniędzy. I mówicie, to było też jedno takie zdanie, mi się podobało, nie zgadzam się. Nie zgadzam się. Okej. Proszę bardzo, nikt się przecież nie musi zgadzać z nikim. Każdy ma swoją prawdę, ale jeżeli mówicie, nie zgadzam się, nie jest tak, jak wy mówicie, na pewno tak nie jest, bo ja wiem inaczej. To nigdy w twoim życiu tego nie będzie. To jest tak, to jest nie? tak. Nawet nie tak, to jest tak. Więc nawet jeżeli gdzieś tam... Warto zrobić, przepraszam jeszcze, warto zrobić zdejmuję i zobaczyć i stanąć i nie mieć na ten temat żadnych koncepcji. Tak. Nie mówić, że tak jest albo tak nie jest, po prostu stać i obserwować i zobaczyć, a może spróbuję, a może spróbuję tak, jak oni mówią, bo skoro robiłem do tej pory zawsze tak i patrzyłem tak i to nie działa, to może spojrzę z ich perspektywy i może zobaczę. Jak nie zadziała, to najwyżej powiem, miałam rację, to nie działa, ale co jeżeli zadziała?